BDN News. Witam, moi kochani drodzy. Ja jestem oczywiście wasz superowy, nieustraszony artysta wszechstronny. Are you sure about that? Radia Rave FM, czyli DJ Blazik. I tym razem zajmiemy się czymś, czym zawsze mogę się zająć, i czym kiedyś się zajmowałem i czym chciałbym się tak co jakiś czas nadal tym zajmować, czy mianowicie niczym innym jak newsami ze świata muzyki elektronicznej, no i gdzieś tam z pogranicza tego, tak? Więc zastanawialiście się może kiedyś, co może powodować u takich pięknych zwierzątek jak rekiny taką wściekłość, nadkłódliwość, że po prostu na ich temat nawet nagrano Szczęki i wiele innych horrorów czy innych filmów z krwawymi rekinami, które zjadają ludzi. Czy zastanawiacie się, dlaczego w ogóle rekiny są uznawane za jedne z najbardziej śmiercionośnych ryb dla ludzi, czy też dla ogólnie tam tej całej morskiej fauny i tak dalej. No dobra, może trochę przesadzam z tym, że są najgroźniejsze, ale jedne z najgroźniejszych. Okazuje się, że to przez wciąganie przez nikotynę, bo według naukowców odkryli, że w 13 rekinach, które robili im sekcję, 13 rekinom, okazało się, że u nich wszystkich wykryto kokainę, czy to w mięśniach, jak i w wątrobie. I pewnie się wielu z was zastanawia, skąd w ogóle u rekinów kokaina. No właśnie. No bo hello, no przecież raczej nie chodzą do dealerów krabów, czy innych jakichś, nie wiem, czy płetwonurków i się nie pytają, czy masz coś do wciągnięcia, nie? Otóż, no, co wcale w sumie nie było takie głupie z tymi nurkami, bo z krabami oczywiście tak, no, bez przesady. Okazuje się, że otóż te cudowne zwierzaki prawdopodobnie natykają się na kokainę przez oczywiście zupełny przypadek. Tego nikt się nie spodziewa! Prawdopodobnie kokaina trafia do morza przez nieoczyszczone ścieki lub także bardzo możliwe, choć w sumie mniej prawdopodobne, to fakt, że w jakiś sposób przemyt cały tym całym narkotykom to zostaje po prostu wrzucony do morza, no i te rekiny to tam, wiecie, nie? W ogóle prawdopodobnie przez tego newsa od razu YouTube zbanuje film. Tak teraz sobie pomyślałem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to jest oczywiście program edukacyjny. W każdym razie jest to o tyle niebezpieczne, że po pierwsze może to zagrażać oczywiście rekinom, a po drugie może to zagrażać, jak wspomniałem wcześniej, na przykład ludziom czy innym zwierzętom z tego powodu, że te rekiny mogą być bardziej agresywne po prostu przez zjedzenie danej substancji. Pomyślałem, że dostęp do kokainy mam tylko ja, ale okazuje się, że też i rekiny. Muszę z nimi sobie pogadać, żeby mi tam dali trochę, bo ostatnio mi się kończy. Cholera. A skoro jesteśmy już w temacie tego typu substancji, to warto wspomnieć o tym, że jeżeli macie ochotę na bardzo fajne substytuty z zielonej, bardzo fajnej roślinki, która powoduje bardzo fajne rzeczy i z racji tego, że może wam zabraknąć jej gdzieś tam, na przykład na wycieczce gdzieś tam w Ameryce, konkretnie w Kalifornii, to nie musicie się obawiać, ponieważ Snoop Dogg otworzył swój pierwszy sklep właśnie z tym substytutem w Kalifornii właśnie. I co ciekawe, otwarcie sklepu nastąpiło równocześnie z wypuszczeniem na rynek nowej linii tej cudownej rośliny upamiętniającej zmarłego Tupaka, czyli znanego, myślę, że w większości osób rapera, wśród oczywiście środowiska hip-hopu i tak dalej. Jest to też o tyle ciekawy news, bo oczywiście wszyscy znają Snoop Dogga i wszyscy znają go tylko z innego powodu. Smoking every day. Także osoby, które po prostu chciałyby spróbować tych cudownych przysmaków, a planują albo mieszkają nawet w Ameryce, to warto czy to przez stronę internetową zamówić, czy też po prostu jechać do tego sklepu i sobie zamówić parę ciekawych rzeczy. Ale dobra, bo 2/3 newsów w tym
odcinku jakoś tak wyszło, że bardzo dużo o różnych substancjach bardziej niż o muzyce tutaj przedstawiłem, więc teraz pora na nowe technologiczne dzieło związane z muzyką, czyli gramofon Lego, stworzony przez fana Lego i zapewne gramofonów też, bo projekt został przez fana stworzony, czyli wymyślony oczywiście, że gramofon jest zbudowany z Lego, ale jest on techniczny, czyli że można faktycznie na nim słuchać różnego rodzaju płyt winylowych i został on przesłany na tablicę pomysłów Lego i co ciekawe, prawdopodobnie to Lego też właśnie zbuduje coś takiego według tego pomysłu od fana. Także jest to bardzo ciekawa rzecz. Jestem ciekaw, czy winyle też w takim razie będą z Lego, czy to już będą prawdziwe odtwarzane, bo o tym tego nie wspominali w zasadzie. Jeszcze trochę i będziemy świadkami pomysłodawców aut z Lego, prawdopodobnie i odrzutowców, więc szykujmy się na spadające klocki nam na głowę. Jestem ciekaw, czy faktycznie to ile za to będzie. Czy nie będzie tak, że prawdziwy Technics będzie tańszy niż ten Technics z klocków Lego. To byłoby ciekawe w sumie. No w sumie, żeby nie było, że tak mało w zasadzie było takich stricte muzycznych tematów, a właściwie tylko o tych tam praktycznie tych tam rzeczach, które się wciąga przy muzycznym klimacie, no to tak na szybko wspomnę, że Musicster uruchamia system konkursowy, który pomoże artystom promować swoją muzykę i ten system zapewnia dynamiczną nową metodę reklamowania utworów i zdobywania nagród, co oznacza, że w praktyce fani będą musieli posłuchać 1,5 minuty danego utworu, żeby wiedzieć, czy im się on spodoba, czy nie, a co za tym idzie, też dzięki temu osoby będą różnego rodzaju konkurować ze sobą. Jak zdobędzie najwięcej punktów w 5 bitwach, dostanie $200 po to, żeby móc kontynuować rozwijanie się w tworzeniu muzyki. I oczywiście każdy ma szansę, bo to będzie cały czas ze sobą rankingowane. Także myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby po prostu spróbować swoich sił w konkurowaniu też dla nowych osób produkujących muzykę. I dla starych oczywiście też, no, ale tutaj bardziej się skupiałem na nowych osobach. Także tym akcentem to by było na tyle w tym odcinku, ale spokojnie, na pewno wrócę z jakimiś newsami i na pewno, znaczy mam taką nadzieję, że będzie więcej tych ciekawych newsów związanych bardziej z muzyką elektroniczną. Jeszcze jak? A tymczasem dziękuję i do usłyszenia.